Polska otrzymuje co roku znaczące wsparcie finansowe z funduszy unijnych na rozwój infrastruktury technologicznej, badania naukowe i innowacje. Dzięki temu wspierana jest działalność małych i średnich firm w całym kraju. W dzisiejszym odcinku audycji Unia to się opłaca gościmy w największym parku technologicznym w Polsce, czyli Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, którego głównym zadaniem jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju innowacyjnych firm. Zapraszamy! W Polsce funkcjonuje wiele parków naukowo-technologicznych, które wspierają innowacje w różnych sektorach, takich jak IT, biotechnologia, energia odnawialna czy technologie kosmiczne. My odwiedzamy największy z nich, czyli Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, który działa od 2001 roku. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny jest wiodącą instytucją otoczenia biznesu na Pomorzu. Jesteśmy również certyfikowanym ośrodkiem innowacji. Jest to taki typ instytucji czy miejsca, które wspiera innowatorów, innowacyjne firmy, startupy w ich rozwoju. Mamy bogatą ofertę skierowaną do przedsiębiorców i do innowatorów. Oferujemy nie tylko nowoczesną infrastrukturę, nowoczesną, specjalistyczną infrastrukturę, ale również mamy bogatą ofertę usług doradczych, szkoleniowych, organizujemy interesujące wydarzenia. Posiadamy bardzo duże centrum konferencyjne. Jest to niemalże 40 sal różnej wielkości, gdzie organizujemy przeróżne wydarzenia dla przedsiębiorców i wydarzenia promujące innowacyjność. Innowacyjność jest to taki podstawowy wyznacznik naszej działalności. Poszukujemy innowacyjności u firm, wspieramy tę innowacyjność, staramy się dopasowywać naszą ofertę dla firm, tak, żeby rozwijały swoje projekty innowacyjne jak najszybciej i jak najlepiej i żeby osiągały sukces na rynku. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym funkcjonuje obecnie 260 innowacyjnych firm. Jedną z nich jest firma Viran, której komponenty, w tym anteny będące częścią komunikacyjnego kanału radiowego, zostały wyniesione na orbitę przez rakietę SpaceX Falcon 9 w ramach misji Eagle Eye. To dowód na to, że polskie technologie podbijają nie tylko zagraniczne rynki na całym świecie, ale także kosmos. Firma Viran jest biurem projektowym. Projektujemy elektronikę na zlecenie. Ponieważ firma już jest dorosła, działa na rynku od roku 2002, mamy już dość duże doświadczenie w różnych branżach. Dostarczamy rozwiązania dedykowane na tak wymagające rynki, od najbardziej wymagającego to ten rynek kosmiczny. Dzięki współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną udało się zrealizować projekty i produkty, które współcześnie już latają na satelitach. Dostarczamy rozwiązania, które są montowane w torach radiowych, anteny, chociażby antenę łatwo zrozumieć, która się komunikuje z Ziemią na satelicie. To jest nasze najbardziej zaawansowane dziecko, a dostarczamy także, schodząc delikatnie niżej na rynek militarny, współpracujemy z jednostkami militarnymi tutaj na Pomorzu. Dostarczamy rozwiązania, które pływają na okrętach marynarki wojennej. Jeszcze niżej z wymaganiami, ale też delikatnie schodzimy do biznesu. Współpraca chociażby z Grupą Azoty czy innymi firmami, które mają pewne wysublimowane wymagania dotyczące różnych systemów pomiarowych, elektronicznych. W momencie pewnego rozwoju firmy, jako biuro projektowe stwierdziliśmy, że chcielibyśmy mieć też swoje produkty i dzięki temu powstała spółka córka, która zajmuje się wdrażaniem i dostarczaniem różnych rozwiązań pomiarowych na rynek. To tak zwane przemysł 4.0 czy dział IoT, czyli rozwiązania telemetryczne, które instalujemy i one bezprzewodowo przesyłają nam dane do chmury, z których można korzystać. Czyli taka współpraca machine to machine, czyli urządzenie mierzy, przesyła, mamy dane, które możemy analizować. Parki stają się katalizatorami innowacji, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w wysoko zaawansowanych technologicznie sektorach. Wspierają także rozwój startupów czy działalność doświadczonych firm, które mają szansę na międzynarodowy sukces. Są nie tylko zapleczem infrastruktury, ale także pomagają w promocji i marketingu czy networkingu między przedsiębiorcami.
Infrastruktura, którą posiada Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, czyli biura, laboratoria, prototypownie, pracownie, sale konferencyjne, to rzecz ważna, ale nie najważniejsza. Najważniejsze jest to, że tych kilkaset firm, które funkcjonują w ramach Parku Naukowo-Technologicznego, mogą realizować te swoje projekty, ale także współpracować bezpośrednio ze sobą, poznawać siebie i tworzyć wspólne realizacje. My, jako Park Naukowo-Technologiczny, wspieramy ich we wzajemnym poznawaniu się. Bardzo często organizujemy spotkania networkingowe i różne działania, które pozwalają firmom poznawać się nawzajem. Jest to bardzo istotne w rozwijaniu działalności biznesowej. Firmy chwalą to sobie. Jest to też wyróżnik Parku Naukowo-Technologicznego w odniesieniu do komercyjnych biurowców. Park Naukowo-Technologiczny nie jest biurowcem. Jest to ośrodek wsparcia innowacji i wsparcia rozwoju biznesu na różnym poziomie, bo jest to i inkubacja startupów, ale także wspieranie dojrzałych firm, na przykład w wychodzeniu na rynki zagraniczne. Zdarzają się ciekawe spotkania, chociażby dla firm w tych inicjalnym punkcie rozwoju. Mogę wymienić chociażby takie śniadania biznesowe, gdzie można spotkać się, podyskutować, a i też szukać partnerstwa. Zdarzają się wspólne inicjatywy takie jak wyjazdy na targi. Na przykład park ma dział marketingu, który prężnie pracuje i organizuje na przykład nam się zdarzyło być 2- czy 3-krotnie nawet w Barcelonie na targach elektronicznych, gdzie park zorganizował duże stanowisko. Wszyscy, którzy jeżdżą na targi albo wykorzystują takie narzędzia marketingowe, wiedzą, że to są ogromne koszty i często firm małych, chociażby takich, które są tutaj w parku, nie stać na taki wyjazd. Dzięki zagregowaniu tych kosztów i dofinansowaniu na jedno stanowisko może wyjechać kilka, 8, 10 firm. Każdy może dostać małą swoją część na tym stanowisku i pokazywać swoje produkty nawet w Barcelonie za faktyczny ułamek kosztów. W siedzibie parku znajduje się także Centrum Nauki Eksperyment dla dzieci i młodzieży, a także centrum konferencyjne, laboratoria, pracownie czy przestrzeń wspólna do coworkingu. Nie wyobrażam sobie rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego bez pozyskiwania, bez korzystania ze środków unijnych. Od początku naszej działalności, czyli od 2001 roku, staraliśmy się być jak najbardziej aktywni w tym względzie i korzystać z różnych możliwości dofinansowań. Otóż Pomorski Park Naukowo-Technologiczny zrealizował do dnia dzisiejszego 24 projekty z dofinansowaniem unijnym, a łączna wartość dofinansowania z Unii to niemal 200 milionów złotych. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, którego rozbudowa została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działa na najwyższych obrotach. Instytucja pokazuje, jak współpraca biznesu, nauki i technologii może napędzać lokalną gospodarkę, a także być inspiracją dla młodych talentów, które mogą stawiać tu pierwsze kroki w świecie innowacji i przedsiębiorczości. Polityka spójności wspiera postęp technologiczny i promuje inteligentną transformację gospodarczą. Szczególny nacisk kładzie się na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw i o tym m.in. porozmawiam z profesorem doktorem habilitowanym Pawłem Pietrasińskim, który swoim doświadczeniem jako naukowiec, badacz i ekspert do spraw rozwoju gospodarczego pomaga młodym przedsiębiorcom. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i witam Państwa. W jaki sposób programy oparte na polityce spójności wspierają innowacyjność i konkurencyjność startupów z Unii Europejskiej na rynku globalnym? Bardzo szerokie pytanie. Wiem, że mamy ograniczony czas, ale powiem od razu tak, że biorąc pod uwagę szczególnie tą nową perspektywę i wyraźnie tam ponad 72 miliardy euro na tą politykę spójności i główne priorytety, tak, które są jednak na wsparcie przedsiębiorstw, przede wszystkim na wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności, czyli tak naprawdę jest bardzo słuszny kierunek takiego bardzo zadaniowania pomocy na
grupie docelowej startupów, a tak naprawdę szerzej powiem małych i średnich przedsiębiorstw, które są w procesie, bym powiedział, zwiększania swojej innowacyjności, dzięki temu zwiększają swoją konkurencyjność, ale ani jednego, ani drugiego nie mogą zrobić bez internacjonalizacji także. I bardzo ważne jest to, że w ramach takich programów między innymi jak Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki, tam jest ponad 8 miliardów, czy tam w przypadku województwa lubelskiego, prawda, jest jeszcze dodatkowo ten czynnik regionalny z tam ponad 2,5 miliardowym funduszem. Polska Wschodnia do tego wchodzi jeszcze jako program. Wszystko to, bym powiedział, wypełnia pewną lukę, która powstała przez, wiadomo, pewne czynniki, nazwijmy to historyczne, które były związane z naszymi firmami. I tutaj pewnie trzeba powiedzieć to, że bez tej pomocy, praktycznie rzecz biorąc, bardzo trudno byłoby zobaczyć możliwość pomocy naszym najbardziej takim utalentowanym przedsiębiorcom, najlepszym tym firmom małym i średnim, które mają nie tylko ambicje internacjonalizacji, ale także duży potencjał do internacjonalizacji, ale brakuje im bardzo wielu takich rzeczy, bym powiedział, które by im zmniejszyły troszeczkę to ryzyko wejścia na rynek międzynarodowy. I my, żeby była jasność, my całkiem dobrze jako Polska jesteśmy, nazwijmy to, zeuropeizowani. To znaczy nasze firmy, jak się popatrzy na ścieżki rozwoju, na ich sukcesy rynkowe, całkiem dobrze podbiły kraje Unii Europejskiej. Tak, za to jak zaczynamy patrzeć na kraje pozaeuropejskie, szczególnie kraje odległe i szczególnie na przykład największy rynek konsumpcyjny, startupowy świata, największą gospodarkę, mówimy na przykład o Stanach Zjednoczonych, w której akurat teraz się znajduję i mam przyjemność ze stanu Nevada z Państwem rozmawiać, no to tutaj państwo musi wchodzić z pewną pomocą dla firm, aby obniżać im ryzyko, ale także zmniejszać koszty wejścia na te rynki. No i tutaj wchodzą środki z Funduszu Spójności. Bez nich byłoby bardzo ciężko. No właśnie, wspomniał Pan o Stanach Zjednoczonych i też właśnie chciałem o to zapytać. Czy te fundusze spójności Unii Europejskiej są wystarczające, aby konkurować z ekosystemami biznesowymi właśnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Chinach? Prosta odpowiedź jest nie są, ale musimy to rozwinąć, prawda? Znaczy, to jest krok w dobrym kierunku, ale bez wątpienia trzeba myśleć o pewnym łączeniu różnych pomocy, tak? I mamy pomoc, nazwijmy to unijną bezpośrednią, mamy tą unijną kierowaną krajowo, tak? Która jest dostępna centralnie w Polsce. Mamy tą regionalną, tak, ale mamy tą prywatną jeszcze i trzeba po prostu łączyć te wszystkie zasoby, ponieważ tych środków jest po prostu za mało. Jak wyglądała obecność firm europejskich na chyba największych targach świata technologicznych, Customer Electronic Show w Las Vegas? Jak to wyglądało? No powiem szczerze, tu jestem zbudowany, to znaczy, tak jak może usłyszał pan redaktor u mnie pewną jakby powiedzieć, pewne elementy, jakby powiedzieć, takiego jeszcze, może nie pesymizmu, ale jednak konieczności zwiększania środków i zwiększania tej dostępności pomocy, wielkości pomocy, tak, dla polskich firm internacjonalizujących się, to mogę tu powiedzieć, że tym razem, jak byłem na CES-ie, a to był mój z 11 chyba CES, przypomnę, największe targi technologiczne świata, czy mówią podobno, że największe targi świata, no ale przyjmijmy, że największe targi technologiczne, 140 000 uczestników, 60 000 uczestników z zagranicy, wszyscy sektorowi, to znaczy tam nie może publika wejść z zewnątrz, tak? To przyjeżdża nazwijmy to sektor tak zwany consumer tech, a consumer tech to teraz jest wszystko od samochodów autonomicznych po AI, więc plus do tego urządzenia medyczne też się pojawiły. No i tych firm zazwyczaj z Polski było od kilku do kilkunastu. Po raz pierwszy przekroczyliśmy liczbę 50. Całe szczęście, że mamy fundusze spójności. Znaczy firmy w tej chwili, no biorąc to pod uwagę, że mamy tą perspektywę, tak? Znaczy
bym powiedział, im więcej będziemy docierać z informacją do firm, że te środki są dostępne, tym lepiej, bo bardzo często to informacja decyduje o tym, tak, żeby firma zdecydowała się z tego skorzystać, ale jak mówię, to nie wystarcza, tak, to trzeba jeszcze wychodzić na ten rynek międzynarodowy i szukać niekoniecznie czasami inwestorów, czasami to są partnerzy biznesowi, partnerzy handlowi, reprezentanci, tak, biznesowi, ale to jest internacjonalizacja, jest kluczem do dobrobytu i trzymajmy kciuki, żeby ona się w ten sposób, szczególnie w tej ścieżce takiej, bym powiedział, technologicznej, która przynosi największe wartości dodane, rozwijała. I tym ważnym przesłaniem zakończymy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo, bardzo miło. Dziękuję, panie redaktorze. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej liczba innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce znacząco wzrosła. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2016 do 2018 innowacje produktowe lub procesowe wprowadziło prawie 28% przedsiębiorstw przemysłowych i ponad 21% przedsiębiorstw z sektora usług. Rozpoczęła się prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Jak to działa? Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. Przewodniczy wtedy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach i dba o ciągłość prac unijnych. Motto polskiej prezydencji to Bezpieczeństwo Europo. Polska będzie sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 roku, czyli od 1 stycznia do 30 czerwca. To już druga prezydencja Polski w Unijnej Radzie. Po raz pierwszy Polska prezydencję sprawowała w drugiej połowie 2011 roku. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób uzyskać wsparcie z programu Inteligentny Rozwój. Zapoznasz się z ogłoszeniami o naborach wniosków, wzorami dokumentów oraz obowiązkami beneficjentów. Program koncentruje się na zwiększaniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez finansowanie badań naukowych, wdrażanie nowych technologii, rozwój przedsiębiorstw i wzmacnianie współpracy między nauką a biznesem. Fundusze europejskie napędzają polskie innowacje. To jest fakt. Unijny program operacyjny Inteligentny Rozwój wspiera polskich inżynierów. Dzięki dofinansowaniu z Unii w kwocie ponad 4 milionów złotych powstała Superhand, czyli bioniczna proteza ręki od polskich naukowców. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów, którzy urodzili się bez ręki lub stracili ją w wyniku choroby czy wypadku. Opracowanie niezawodnego mechanizmu było dla konstruktorów dużym wyzwaniem. Firma Bioengineering z Wrocławia skonstruowała protezę ręki sterowaną za pomocą sygnałów biologicznych związanych z drganiem mięśni. Urządzenie naśladuje dłoń człowieka. Każdy palec w protezie jest sterowany osobno, co zapewnia rozmaite możliwości chwytu.